Witamy Cześć, witamy. Dzień z dobry. nowym intro Dobry i z wieczór. nową muzyczką. Aż się, że tak powiem, troszeczkę zrelaksowałem i roztańczyłem prawie, że na zapleczu. No, mam taką prośbę, słuchajcie, napiszcie, że fajne, bo Mati robił przez 3 dni i mnie męczył, żeby mu pisać, że fajne. Więc bądźcie Nieprawda. mili. Tak, bądźcie mili, ale to jest całkowicie nieprawda, co powiedział Paweł i tu jeszcze mamy informację, że nie było intro. Więc... Jak to nie było nic. A sobie potem... Nie wierzę. To nie czekaj, wierzę. to może ja puszczę jeszcze raz w takim razie. Nie, No. ale to właśnie, dzisiaj ma być specjalny odcinek też na Spotify'a, słuchajcie, a więc oprócz tego, że nas część osób widzi, ale większość nas osób będzie słyszeć. To, że nas nie widzicie, a słuchacie na przykład w samochodzie czy biegając, możecie wierzyć na słowo. Mała strata. Tak, przynajmniej jeżeli chodzi o moją osobę. Jeżeli chodzi o Mateusza, to też mała strata, więc... Tak, mamy dzisiaj też przygotowaną dla Was agendę, żebyście od razu wiedzieli, o czym będziemy rozmawiać sobie dzisiaj. Przygotowaliśmy kilka działów i podzielimy ten podcast na kilka działów. Pierwszy dział to będzie gospodarka i podatki, zadłużenia i kredyty, co tam się ciekawego dzieje. Będzie też zapowiedź jutrzejszego artykułu, który wleci na ekonomię Rosji. Później będziemy mieli dział rosyjska dusza, gdzie opowiemy o szykującym się społeczeństwie bankrutów. Później rosyjski cyrk i opowiemy o bonach do sklepów z zabawkami, a na koniec zabawimy się w Geopolo, Erdogan, Macron, co tam ciekawego słychać w Europie. Paweł, chcesz coś dodać? Tak, bo tutaj ktoś pisze na dobranoc, że jesteśmy słynnymi Rosjaninami. To nie my, to inny kanał. Tak? W takim razie chciałem powiedzieć. Aha, no i świetnie. To co? Zaczynamy. Zadłużenie i kredyty. Pawle, co ty na to? Co masz nam do powiedzenia? No słuchajcie, w Rosji jest dosyć ciekawie. Zaczęlibyśmy od tego tematu kredytów, bo to jakoś dziwnym trafem temat pomijalny, jeżeli chodzi o polskie media. Szkoda, bo moim zdaniem ciekawy. Pojawiła się już informacja, ostatnio mówiłem u kapitana, pojawiła się również informacja na ekonomii Rosji. Jutro będzie bardzo ciekawy tekst, który Mateusz dzisiaj przygotował. Myślę, że warto. Tam będzie więcej szczegółów, być może nie będzie w sposób ironiczny, a bardziej poważny, bo temat jest poważny, tak się wydaje. A temat dotyczy tego, co obecnie w Rosji jest. Rozmawialiśmy na temat inflacji, jaka jest, i o tym sobie też za moment powiemy. Natomiast sporo ludzi w Rosji ma kredyty różnego typu. Jeżeli chodzi o osoby na ten moment zadłużone, no to wygląda, że to jest około 12 milionów Rosjan. No i to byłoby nic dziwnego, no, w każdym kraju ludzie jak gdyby biorą kredyty, natomiast obserwujemy, jeżeli chodzi o ostatnie 2-3 lata, a szczególnie 2 lata, zwiększoną akcję kredytową. I ta zwiększona akcja kredytowa również dotyczy tego roku. A więc jeżeli bym Ciebie na przykład, Mateuszu, zapytał, czy jeżeli w danym kraju obywatele biorą więcej tych kredytów, to czy to jest dobrze? To znaczy, że ich gospodarka się rozwija? Jak myślisz? To znaczy, to jest wszystko zależne od tego, kto pyta i kogo. Aha. Bo jeżeli pytasz przeciętnego Rosjanina, czy to dobrze, że on się zadłuża, no to nie dobrze, bo to znaczy, że brakuje mu na coś pieniążków, albo żyje mu się tak dobrze, że chce brać coraz więcej rzeczy i po prostu myśli, że jest high life. Natomiast tą opcję możemy skreślić od razu, a właściwie wytłumaczymy dlaczego potem. Natomiast dla banków teoretycznie też na początku może być dobrze, natomiast co za dużo, to i wiesz, świnia nie zeżre, że tak się mówi, i może to się odbić czkawką w przyszłości dla banków.
Może, no bo wiadomo, że jeżeli jedna osoba weźmie kredyt, go nie spłaci, to jest problem tej osoby, a jeżeli milion nie spłaci, to jest problem banku, tak? To jest stare Mhm. powiedzenie. No niemniej wydaje się, że jeżeli w danym kraju mamy informację, że liczba udzielanych kredytów rośnie, sumy kredytów rosną, no to taki pierwsza myśl, no to gospodarka się rozwija dobrze, konsumpcja się zwiększa, ludzie kupują, ponieważ mają stabilną pracę, zwiększają swoje dochody, kupują następny telewizor niepotrzebny, tak, już mają dwa, kupują trzeci, tak, mają jeden samochód, tak, jedną ładę, kupują drugą ładę, nie? No i to wszystko jak gdyby wygląda fajnie, tylko że nie w Rosji. Nie W Rosji... wspomniałeś o No. kwocie, na jakiej łącznie są zadłużeni Rosjanie. Powiedziałeś, ile osób jest zadłużonych, ale ja mam tą liczbę, jak nie musisz szukać. Tak, ale to wiesz co, ona jest tyle co ich budżet, a więc łatwo Tak. zapamiętać. Tak, 30 bilionów rubli to jest stan na 2 maja, od tego czasu to jeszcze wzrosło, czyli 328 miliardów dolarów. Tak. Tyle mają kredytów Rosjanie i z tego połowa to są kredyty hipoteczne. Tak. Czytałeś artykuł, prawda? Czytałem, tak, czytałem. Czytałeś, tak. No musiałem pisać dzisiaj kolejny, więc musiałem nawiązać jakoś, więc głupio było nie wiedzieć. Tak, natomiast tam jest inna rzecz szokująca, a mianowicie 44% kredytów udzielane przez banki są udzielane osobom, dla których obsługa tego kredytu wynosi 80% dochodów. Czyli rozumiecie, macie małżeństwo, 5000 rubli zarabiają, 4000 rubli wydają na kredyt. No za 5000 rubli to tak mało, no ale okej. No chciałem powiedzieć złoty, potem w połowie zmieniłem na ruble, żeby było w Rosji. No ale tak, no jak 50 tysięcy, no bądźmy już 50 tysięcy zarabiają we szaleni. dwójkę, no to 40 tysięcy wydają na spłaty zadłużenia, więc wydaje się to dosyć ciężkim tematem. Tak, szczególnie jeżeli się zarabia właśnie nie 50, tylko powiedzmy te 10 tysięcy, tak, rubli, czy nawet mniej, no to 10 okazuje tysięcy się... to raczej słabo, nie? Bo tam najniższa jest 16 700. No, to tak, 16. No widzisz, no teraz mnie złapałeś faktycznie. Pojedynki na liczby. Tak, 16 tysięcy jest najniższa. No dobrze, czyli 50 jednak dobrze, niech będzie. No i słuchajcie, no jeżeli 80% swoich dochodów wydajecie na obsługę kredytu, jeszcze musicie kupić jakieś jedzenie, jeszcze opłacić to mieszkanie, no bo to jest sama obsługa kredytu, tak? A gdzie jeszcze jakieś inne wydatki? No to wydaje się, że duża część tych osób, to jest około 5 milionów osób. Tak. I tutaj rosyjskie media... Skąd się bierze te 5 milionów osób, może powiedzmy? 40% z 12 milionów kredytów. Tak. A więc słuchajcie, no wygląda to tak, że oczywiście tam... I teraz tak, mniej więcej połowa, no to albo nawet więcej niż połowa, no to są hipoteczne, a reszta, no to są kredyty konsumpcyjne i inne, czyli na jakiś samochód, tak, na jakąś lodówkę, Paweł. Na jakąś pralkę, chociaż no niektórzy nie potrzebują pralki, bo tam dostali już. No. Wiesz co, te intro tak nam nie wyszło, że później nie wyszło nam jeszcze te plandeki, które sobie przygotowaliśmy. A co, one się nie wyświetlają? Teraz się dopiero wyświetlił. Tak, omawiamy teraz gospodarkę i podatki, więc mamy przygotowany baner na tą Słuchaj, okoliczność. Idzie to na Spotify, a oni i tak nie widzą, a więc... na Spotify, a więc jest dobrze, działa. Słuchajcie, który jeszcze nie działa, pracujemy nad tym, a więc jeżeli ktoś ma też doświadczenie, jeżeli chodzi o Spotify'a, właśnie Szymona, powinniśmy Szymona zapytać na rubieży, on ma doświadczenie, więc pewnie by nam doradził, jak to wszystko obsłużyć, zapomniałem o tym. Pozdrawiamy Ciebie, Szymonie. Natomiast no wracając, słuchajcie, do tego tematu, no to teraz dosyć dużo mówimy na temat dewaluacji tego rubla. No jeżeli za kilka dni okaże się, że stopy procentowe pójdą w górę. A dlaczego muszą pójść stopy procentowe w górę, Pawle? Nie, one nie muszą.
No nie Musimy najpierw ustalić po pierwsze jaka jest inflacja w Rosji, bo tego nikt nie wie chyba, bo mamy dużą rozpiętość, tak? Mamy, słuchajcie, 2,5, tyle podają rosyjskie oficjalne media oraz Rostat. A z drugiej strony pan u Andromedy dzisiaj po panu południu. Andromedy też tak podawał, że taka jest inflacja, ale o tym będziemy mówić później. Natomiast z drugiej strony mamy najnowszą projekcję, którą podaje profesor Henke. No i tam Rosja jest na szczytnym 9. miejscu z inflacją 69%. Tak jest. My nie jesteśmy tak rygorystyczni, jesteśmy umiarkowani, wiadomo. My podajemy, że ta inflacja jest 25% i o tym większość Rosjan wie, no bo tam tego przecinka nie trzeba czytać. I wtedy jest wiadomo, jaka jest inflacja. Tak, więc jeżeli ktoś ma słabe okulary, to jest dobrym ekspertem ekonomii w Rosji. Bo po prostu nie zauważy przecinka i jest załatwione. A wiesz co, ja sobie tak pomyślałem, że może wrzucimy ten obrazek tego zestawienia z tych wszystkich krajów, które mają tą wysoką inflację. Możemy. Natomiast ja nie mam go pod ręką. Jeżeli go masz, to poproszę. A ja nie wiem, gdzieś go mam. No i ja mam go w tym samym miejscu. Tak, ty go masz w tym samym miejscu. Dobrze, to ja będę teraz szukał obrazka, a ty będziesz mówił, bo to jest dosyć ciekawe, tak, bo z jednej strony mamy informacje, słuchajcie, o tych kredytach, natomiast my dzisiaj chcieliśmy mówić o bankrutach. A co mają kredyty z bankructwem? No to, że jeżeli te stopy pójdą w górę, no to z tych 5 milionów, no część ludzi będzie musiała zbankrutować. A jak bankructwa się przedstawiają, to może Mateusz opowiesz. Na ten moment przynajmniej, tak? Według oficjalnych statystyk, tak? Żeby nie było, że sobie coś zmyślamy. Tutaj korzystamy z oficjalnych statystyk, więc nie można powiedzieć, że sobie coś wymyśliliśmy. I chciałem jeszcze tylko nawiązać do stóp procentowych i kredytów hipotecznych. Tak jak usłyszeliście przed chwilą, 12 milionów kredytów jest, z czego połowa to kredyty hipoteczne. Jak wiemy, w ostatnich 2-3 latach, co działo się w Polsce, gdy zostały stopy procentowe podniesione gwałtownie o kilka procent, raty kredytów rosną a nawet 3-krotnie. I taka sytuacja może nastąpić teraz w Rosji, jeżeli bank centralny podniesie stopy procentowe, które wynoszą w tym momencie, z tego co pamiętam, 7,5%. Więc dobrze pamiętasz? Dobrze pamiętam. Więc jeżeli wracając, słuchajcie, do inflacji, bo sobie już odszukałem ten obrazek. Zobaczmy, czy wam się wyświetli. Mi się wyświetla. Jest Rosja. Jest na 9. Tutaj obcięło, na 1. jest Zimbabwe, tak, miejscu, jeżeli ktoś by się pytał, a więc no brakuje dużo, tam jest około 1000%. Natomiast Rosja jest, słuchajcie, w doborowym towarzystwie samych przyjaciół. Tak, widzimy Kuba, Syria, Wenezuela. Mamy silną reprezentację BRICS. Tak, BRICS jest tutaj nadreprezentowany. Tak, bo mamy i Turcję, tak jak widzicie, Iran, Pakistan. Tak, brakuje Brazylii i brakuje Chin. Tak. No Indii brakuje. Przepraszam, tak, Indie mają całkiem okej, więc nie, to nie jest aż tak źle. Dobra, i teraz wróciłbym do tematu. Jeżeli te stopy procentowe wzrosną, no to możemy się spodziewać dalszych wzrostów upadłości konsumenckich, bankructw. Jak to wygląda w tym roku? Do połowy tego roku upadłość ogłosiło 162 900 osób w Rosji. Czyli mówimy o prawie 200 000 osób, które w połowie tego roku ogłosiło bankructwo. W zeszłym roku, w analogicznym okresie, było to 121 000, więc mamy wzrost ze 121 do 162, ale jeszcze rok wcześniej było to zaledwie 43 000 w okresie półrocznym, czyli przed wybuchem wojny. Czyli mieliśmy 43, później 121, a teraz 162 000, biorąc takie połówki roku. Pierwsze 6 miesięcy 2023, 2022 i 2021. Gdzie jest najwięcej bankructw? Zazwyczaj się myśli, że są to ludzie biedni.
Natomiast liczba Nie w bankructw, Rosji. właśnie, liczba bankructw w Rosji w tym momencie to jest obwód moskiewski i miasto Moskwa. Więc mamy do czynienia z tak jakby klasą średnią, która mocno odczuwa trudy wojenne. To, że tracą pracę w dobrych korporacjach, w dobrych fabrykach zagranicznych i tak dalej. I to będzie się nasilać, ale to o tym opowiemy za chwilę. Natomiast bardzo ciekawa jest następna rzecz. Według analityków wzrost zadłużenia utrzyma się w następnych latach na poziomie 30-40%. A więc oznacza to, że do końca tego roku, jeżeli mamy w połówce 160 tysięcy, to koniec roku najprawdopodobniej się zamknie tam w okolicach 300 tysięcy, ale przyszły rok to już będzie 400 tysięcy, a za 2 lata 550 tysięcy rocznie. I to nie jest tak, że to się dokłada No i teraz się do zamroziło. bankrutów, tylko resetujemy z nowym rokiem, mamy 0 i znowu liczymy. Bo to są mrożące, krew informacje. Jeżeli mówimy o setkach tysięcy bankructw rocznie, i to wśród najpewniej ludzi, którzy startowali w życie, no bo biorą kredyty hipoteczne najczęściej ludzie młodzi. No właśnie, bo tutaj chciałem ci zadać, bo tutaj jakiś monolog dzisiaj taki, rozumiem, że Maćka nie ma, to trzeba nadrobić. Ale ja sypię danymi. Wydaje się, widzę, że taki flow, taki wszedłeś i teraz gwiazdorzesz tutaj, tak jak ja. Słuchajcie, tutaj jest właśnie odpowiedź. Dlaczego, bo się być może zastanawiacie, dlaczego tam nie ma, mówimy, że klasa średnia, nie? No bo wiadomo, bogaci no raczej nie bankrutują, bo są bogaci. Tak. Natomiast klasa średnia lub niższa, powiedzmy, zdarza się. Natomiast dlaczego biedni? No biedni nie biorą kredytu, tak jak tutaj piszecie, tak, to jest raz. Drugi raz to są bankructwa sądowe, czyli trzeba pójść do sądu, zapłacić, tak. Trzeba mieć to kasę. Jeżeli człowiek, tak, a więc przynajmniej trzeba zapłacić, tak, za ten wniosek, tak, ten proces też jest, to nie jest tak, że powiedzmy z dnia na dzień sobie zbankrutujemy, a więc to również trwa. Tak, a więc można powiedzieć, że mamy tą klasę średnią, która właśnie bankrutuje, ale na pewno mamy też dosyć dużą grupę osób, którzy popadają w biedę i którzy nie są tutaj odnotowywani w tych statystykach. Którzy po prostu... Być może ona jest podwójna, potrójna, to jest liczba, nie wiemy. Tak, dokładnie. I teraz o co chodzi? Sberbank, największy bank w Rosji, udostępnia taką ilość kredytów, że bije historyczne rekordy miesiąc do miesiąca, już drugi miesiąc z rzędu. W stosunku rok do roku, albo miesiąc do miesiąca, teraz już nie pamiętam, rok do roku, ilość kredytów wzrosła im o 12%. I to już jest taka sytuacja, że bank centralny zaczyna się mocno niepokoić i grozi tym, że na przykład będzie ograniczał wydawanie kredytów hipotecznych. Z tego względu, że już czują, czym to grozi, bo po prostu widzą pewnie, jaka jest to skala. No a niespłacone kredyty będą obciążeniem najpierw banków, a później budżetów państwa, no bo będzie trzeba te banki najprawdopodobniej ratować, zwłaszcza takiego kolosa jak Sberbank. A to cię zaskoczę odnośnie Sberbanku, bo mamy dzisiaj informację, że mają rekordowe zyski. No tak, no jeżeli są dochody, jeżeli są kredyty na bieżąco spłacane na razie, no to będzie... Nie. Ja wiem. Sprzedaż aktywów, tak, w tak tym jest, Austrii? Tak. W Austrii, tak. W Austrii, tak. Tak, ale nie mogą opublikować tajne. Wszyscy mówią, że tam jest strata, sprzedaliśmy. Słuchajcie. A za ile? Tak, a nie powiemy, ale z zyskiem. Ale z zyskiem, z dużym zyskiem, ale nie możemy powiedzieć. Dlaczego nie możemy powiedzieć? No bo wszyscy piszą, że prawdopodobnie Sberbank miał stratę. Jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, to na pewno, w drugim nie wiadomo. No i wygląda na to, że sobie w tym drugim kwartale tą stratę zrekompensowali sprzedażą swojego austriackiego oddziału. Nie?
Można, można. Można. No i będzie lepszy wynik niż w zeszłym roku? Będzie. Tak, ale co się dzieje ze społeczeństwem? No to, co właśnie słyszeliście. I tym akcentem przeszlibyśmy sobie właśnie do rosyjskiej duszy. Ja bym nawet rzucił nam taki obrazek. Ale ładny. Napiszcie, że ładny. Rosyjska dusza. Albo jak słuchacie na Spotify, to możecie wierzyć, że ładny, naprawdę. To możecie wierzyć na słowo. I chciałbym poruszyć troszeczkę temat tego, o czym jutro wypuszczę artykuł na Ekonomia Rosji, czyli o całym pokoleniu 20- i 30-latków, którzy nie mieszkają na Głubince, tylko mieszkają w miastach, nie pamiętają wielkiej smuty, no bo dla nich to już jest czas zaprzeszły. Gdy była wielka smuta, to oni mieli może po kilka lat, a może nawet się nie urodzili. Są najczęściej dobrze wykształceni, posiadali pracę w zagranicznych korporacjach, zarabiali całkiem niezłe pieniądze i są nastawieni bardzo prozachodnio. Kupowali iPhony, pili Starbucksa, chodzili w modnych ciuchach, kupowali wycieczki zagraniczne i tak dalej. Żyli, wiecie, w takim fancy life'em nowobogackiego Rosjanina klasy średniej. I w tym momencie oni są troszeczkę raz, że w szoku, a dwa w potrzasku rosyjskiej propagandy. Ze względu na to, że im się tłucze 24 godziny na dobę, że Rosja ma się świetnie, że sankcje nie działają, że gospodarka się trzyma, że mają wzrost PKB i bezrobocie jest niskie. Natomiast te czynniki już omawialiśmy wcześniej i ci, co nas śledzą i czytają Ekonomię Rosji, to wiedzą o tych drobnych niuansach, z których wynika, że wcale nie jest tak kolorowo. I ci ludzie wciąż żyją życiem, które już nie powinno należeć do nich, ze względu na to, że te firmy zagraniczne nie wrócą tak szybko przynajmniej. Czeka ich kilka albo kilkanaście ładnych lat prac z gorszymi pensjami lub pracę w innych zawodach. Kredyty, które zostały zaciągnięte wcześniej na nieruchomości w wyższej cenie, będą pułapkami. No i jest jeszcze presja wśród znajomych, że ciężko będzie się przyznać, że jednak jest biedniej, więc będą się zadłużać, co zresztą widzimy po statystykach, po to, żeby próbować utrzymać ten styl życia, jaki dotychczas mieli przed wojną. Co sądzisz o tym, Pawle? Wiesz co, nie wiem, bo nie słuchałem. No i się zaczyna. Świetnie. Bo myślałem sobie o tym, żeby pójść na live Balance Kongres, bo dzisiaj widziałem ten Stanowski był i zazdroszczę mu strasznie. Bo tam był taki pan i mówił, że właśnie, że jak mamy biznes, taki na przykład Ekonomia Rosji, to może nam podwoić dochody dwukrotnie. 200 zł tylko kosztuje. I jeszcze można zrobić, że się dwukrotnie krócej pracuje. Ale czekaj, ale czy to wtedy nam się zwróci? No może się nie zwróci. Podwojony dochód z Ekonomii Rosji za 200 zł, no to... No, szczególnie, że znowuż YouTube nam film ograniczył, więc słuchajcie, jeżeli macie jakieś tam datki, to prośba wysyłajcie nam, bo YouTube niestety nie chce zarabiać na reklamach. Ja myślę, że im ten tytuł nie pasuje, wiesz, że w TV nam musimy nad tym popracować. Bo oni ciągle te wtorkowe że nie powiedzą i oni myślą, że tam jest coś, na przykład pornografia albo jakieś inne złe rzeczy. Albo że nie powiedzą, że to jakieś te zielone tak, poświaty. Że tam. No. Ale to się przecież dobrze ale klika, słuchajcie. Nie? Więc... No właśnie dobrze się klika, już prawie 1000 osób jest, a to takie rzeczy, Dlatego jak myślę, że jak pójdziemy do tego pana, no to on jakoś nam rozwiąże nasze problemy, tak. Nie trzeba będzie prosić ludzi, wiesz, to jak gdyby ta energia spłynie do nas dobra. No dobra, ale Paweł, wracając do tematu poważnie, tak? rosyjskiej duszy, bo trzymajmy się jakichś ram. Dobrze. Zepsułem ci cały program, miała być ramówka, agenda. Tak, miała być ramówka, agenda, jak zwykle. Powiedz,
Co sądzisz o przyszłości 20-30-latków w Rosji, patrząc na dane i patrząc na ekonomię rosyjską? Wiesz co, no myślę, że jest dobra. Większość z nich wyjedzie z Rosji, tak? A część już wyjechała. A część tych dwudziestolatków no, będzie inwalidami niestety, szczególnie ta część męska. Ta kobieca część podobno się rozpija, bo mamy najnowsze dane dotyczące właśnie spożycia alkoholu wśród kobiet, szczególnie młodych kobiet. Okazuje się, że w Polsce chyba nie tyle piją, tylko w Rosji, bo jakiś polityk kiedyś chyba powiedział, że młode kobiety piją, tylko zapomniał powiedzieć, że te dane dotyczą Rosji, no bo tam mamy wzrosty, słuchajcie, po kilkaset, po kilka tysięcy na niektórych alkoholach i to takie te oficjalne, a jeszcze mamy nieoficjalne dane. I kobiety o coraz mocniejsze alkohole też w Rosji sięgają, to też jest. A skąd to wiemy? A wiemy to stąd, bo są wypowiedzi na przykład szefów tych firm monopolowych, tak, czy tam, które produkują alkohole. No i oni uważają, że to jest najbardziej taki prężny segment rynku. Tak, segment rynku, tak, który się bardzo rozwija i są bardzo z tego zadowoleni. I właśnie, to jest cały paradoks patrzenia na gospodarkę, nie? Mówimy, Rosja. Przemysł monopolowy notuje, wiesz, jakieś rekordowe zyski, jest wspaniale, rozwój i tak dalej, ale tak naprawdę to społeczeństwo się rozpija, będą straty wszędzie indziej, bo ci ludzie nie będą w stanie pracować, przychodzić do pracy, funkcjonować normalnie i zamiast kupować słodyczy, czy nie wiem, pójść do kina, wybiorą alkohol, więc... A słodycze też wzrost jest, wiesz? Ja myślę, że to jest, wiesz, kwestia stresu, tak? Że alkohol, tak. Słodycze, teraz już poważnie, słodycze też się bardzo dobrze sprzedają w Rosji. Okay. Szczególnie te rosyjskie, bo te część jak gdyby, no i też te nierosyjskie, bo tam kilka firm zostało i one odnotowują te firmy na przykład, które sprzedają słodycze. Może nie wymieniajmy nazwy, ale wszyscy wiedzą, tak, o jakie krowy chodzi tutaj. Bardzo dobrze się sprzedają i odnotowali zwiększony zysk tak samo. Więc ja myślę, że to jest też kwestia właśnie no oczywiście mniejszej konkurencji, ale też stresu, tak, związanego no, z niepewną sytuacją, którą teraz Rosjanie mają, no bo właśnie oni się muszą zastanawiać, wyjeżdżać, nie wyjeżdżać, brać kredyt na przykład. Najlepsza chyba opcja jest taka, wiesz co, wziąć kredyt i wyjechać. Wyjechać, nie płacić. No tak, no co płacić, skoro dają tak chętnie, tak, wiesz, tak. Niedługo mogą przestać dawać. No ale możesz sobie wyjechać? Jak jesteś młodym mężczyzną i masz jak nie masz tego wezwania, no to jeszcze możesz, tak. No tylko jeszcze ktoś cię musi przyjąć, nie? A to też nie jest problem. To też jest No wiesz, jak weźmiesz taki duży kredyt, no właśnie, i sobie wyjedziesz, no to może w tej Gruzji czy gdzieś tam cię przyjmą, tak? Jak wpłacisz do ich banku jakąś kwotę odpowiednią. Tak? To jest jakaś opcja. A no tak, ale to jest opcja spalonego mostu. Nigdy już nie wrócisz do ojczyzny, nie? No ale wyobraź sobie, no uczyłeś się ileś lat, miałeś dobrą pracę w zachodniej korporacji, nie? No i teraz co, masz iść do rosyjskiej korporacji, zarabiać często połowę tej kwoty. O tym właśnie liczyć, mówiłem, gdyś odpłynął do Stanowskiego. No, słuchałem trochę, żartowałem sobie. No i teraz tych zachodnich korporacji jest coraz mniej. One jeszcze są, ale wszyscy... Tam jeszcze jest gorsza sytuacja, no bo wyobraź sobie, pracujesz w tej zachodniej korporacji, dostajesz informację, że ta korporacja wychodzi z Rosji, ale nie wiadomo kiedy. Jest na liście, tej takiej, bo jest taka specjalna lista firm, które chcą wyjść z Rosji. Kolejka jest na 7 lat. No i może w tym roku, może jak 7? 8? 8? No może już 8. Tak. A więc no, słuchajcie, no i teraz nie wiecie. A może będzie redukcja za 2 miesiące? Wszystko się może zdarzyć, tak? Zmieniać? Nie zmieniać? No ale jeszcze płacą. No, więc to jest takiej, nie wiem, w takiej w zawieszeniu żyjesz, a masz jakieś kredyty do spłacenia, masz dzieci, trzeba, nie wiem, były na przykład w prywatnych szkołach do tej pory czasami, trzeba to płacić i tak dalej, właśnie wtedy... miałeś super pracę. I wtedy co myślisz? Albo się pakujesz i przekreślasz całe życie, zostawiasz rodzinę i przyjaciół, albo idziesz po kredyt myśląc, kurde, za rok się rozwiąże. A po roku, bo rok minął,
myślisz, kurczę, to może jeszcze jeden kredyt, może za pół roku się to rozwiąże. No ale wiesz, poczekaj, bo to nie jest takie łatwe. Wyobraź sobie, że masz do spłacenia mieszkanie, nie? No. No i tam w połowie to mieszkanie jest spłacone, czy dom. Tak. No i co, zostawiać, wyjeżdżać? To No. może nie będzie do czego wracać. Tak. No bo jak przestaniesz płacić, to ci zabiorą. Tak, to nie są takie proste, bo tak mówimy, ale masz wszyscy w tym momencie młodzi takie zadłużenie, że 80% twoich wypłat idzie na zadłużenia. Właśnie o tym mówimy. To jest niesamowite, po prostu. Tak. Słuchajcie, ja nie wiem, jak oni dają te kredyty, ale słyszałem, ostatnio jest ta odezwa Banku Centralnego, że Bank Centralny taką ogłoszenie w gazetach zrobił, że on nie zaprasza i nie można wizytować, bo pamiętasz, kiedyś gadaliśmy na ten fałszywy bank? No tak, te oszustwa? tak. I okazuje się, że Banku Centralnego też to dotyczy. Znaczy tam tych... To co oni zaprosili? Kogoś, nie wiem, I oni z Turcji? To nie, będzie oni na dali ten. ogłoszenie, że oni nikogo nie zapraszają, tak? I że nie ma takiej możliwości, żeby z pracownikami coś załatwiać, tak? W centrum w tych... Ale kto idzie do Znajdę Banku kiedyś Centralnego tą załatwiać cokolwiek? No chyba tylko przedstawiciel jakiegoś innego nie wiem, rządu. Nie. To myślisz, że... Nie, tam masz jakieś różne rzeczy. Nie wiem, wiesz. Poszło takie ogłoszenie, tak? I taka informacja prasowa. Znajdę i ci prześlę. Ja myślę, że Erdogan się wkurzył, bo wysłał delegację i ktoś ich przyjął w Banku Centralnym. I się okazało to poczekaj, po kilku już miesiącach. przechodzisz do Geopolo. To do Geopolo to jeszcze. Tylko taka zajawka. Okay. No. No ale tak. No to podsumowując ten temat, tak, jutro zapraszam na ten artykuł, bo wydaje mi się, że podam kilka fajnych liczb i kilka przemyśleń, ale myślę, że właśnie ci 20-30-latkowie są w takim potrzasku, że albo ich matuszka Rosja wysyła na front i tam giną. No wiesz, powiedzmy w twoim wieku 40-latkowie też, tak? Dzięki. Ale i w twoim 50-latków też biorą. Nie, no w moim to już nie. Ja widziałem zdjęcia, byli tacy. Biorą, niestety biorą, to prawda. No ale w każdym bądź razie jest to pokolenie mocno w potrzasku, bo albo zginie, albo zostanie kalekami, a kaleka nie jest chroniony w tym momencie w Rosji. Kredyt trzeba spłacać. Z tego co wiem, nie ma tam chyba jakichś przepisów, które chronią ich od... Jest przepis, dlatego się mówi, że teraz może zwiększyć się liczba ochotników, jakby podnieśli stopy. No i część z tych część z tych 5 milionów, co nie ma jak spłacić, no może poszłaby do wojska. Dlaczego? Bo jest specjalna ustawa, która chroni żołnierzy, ochotników i zmobilizowanych, i komornik nie może wejść wtedy na mieszkanie, tak? Czyli egzekucja komornicza jest zawieszona, tak? Jeżeli się zaczęła, nie może być kontynuowana, jeżeli się nie zaczęła, to komornik nie może rozpocząć i tak dalej. No jak już zabrał, no to już wtedy, już po ptakach, no ale z grubsza, ale nie musisz ta ustawa jest od jesieni. No ale wyobraź sobie mieć 3 dzieci i nie mieć za co spłacić, bo straciłeś dobrą pracę w korporacji jakiejś zachodniej i twoim jedynym wyjściem, bo mieszkanie w połowie, nie masz jak dobrać kredytu, na Ukrainę. Bo nie masz zdolności, tylko na Ukrainę. Tak. I liczyć na to, że albo ciebie zabiją, albo jakoś przeżyjesz bez kalectwa, bo z kalectwem wracasz do punktu wyjścia, tylko bez nóg na przykład, nie? No statystyka mówi, że masz małe szanse z grubsza. No jakieś są, tak? No, jeżeli jesteś, no to trochę tak jak w kasynie zagrać, tak jak masz po prostu szczęście, to może wygrasz. To przyszłe życie, jak niestety masz pecha, no to w najlepszym razie cię zabiją, to jest taka najlepsza opcja, w najgorszym razie wrócisz jako, jak to mówi Marek Meissner, jako samowar. Tak? No i wtedy jest kaplica, no bo ta żona często nie ma jak utrzymać te dzieci, ty w tym momencie dostajesz jakąś tam rentę, tą wojenną, która nie jest za wysoka, dostaniesz jakąś tam jednorazówkę. Kobiety zarabiają 40% mniej od mężczyzn. W Rosji, tak. Tak, więc jest tam bardzo taka jest duża równouprawnienie w Rosji jest, tak. Tak, klasycznie, nie? Minus 40%. No to tradycyjny model, tak. Tak, więc no ja mam wrażenie, że to będzie stracone pokolenie. Całe właśnie takie, które ruszyło w dorosłe życie w tym momencie, bo najbliższe 5 lat tam wcale nie będzie lepiej.
ci, co biorą teraz kredyty na to, żeby przeczekać, myśląc, że będzie lepiej, że się poprawi, no to po prostu zacieśniają sobie pętlę za rok czy za 2, bo się nie poprawi. Bo nic na to nie wskazuje, nie? Znaczy wiesz, no najlepiej w tym momencie mają ci bogaci, tak? No oni No to zawsze dobrze. mają. W każdym systemie. Tak. No i jeszcze aż tak bardzo źle nie mają ci biedni. Są biedni, biedniejsi już nie będą, tak? Często, bo mają jakiś socjal, państwo dba o ten jeszcze socjal. Natomiast w tym momencie ta klasa średnia i klasa niższa, robotnicza też dostaje strasznie w dupę. Tak to wygląda i nie ma perspektyw, tak? Jeżeli jesteście młodym człowiekiem rosyjskiego miru, no to macie no, tak, no albo pijecie cały dzień, albo no nie wiem. No. Z żalu, ze stresu, nie? Z żoną, z dziewczyną, bo to już oboje już wiecie, jaki macie los przed sobą, nie? Ci ludzie też no nie i są potem głupi. tak, no nie dziwimy się, że mamy takie statystyki, że ten udział alkoholu nielegalnego 100% wzrostu, tak. Tak. Dobrze, ale przejdźmy, słuchajcie, do innych takich bardziej, mniej pesymistycznych, może coś pozytywnego o Rosji znajdziemy dzisiaj. Tak, to znaczy ja znalazłem, właściwie ty znalazłeś, a ja zrobiłem taki oto designerski plakacik i dział pod tytułem Ruski Cyrk. I nie wiem, czy pamiętacie, mieliśmy historię tam ze 2-3 tygodnie temu, chyba to było w Tuwie, że po śmierci żołnierza na froncie jego dzieci dostawały bilety do cyrku. I to było no, dosyć mroczne i komiczno-tragiczne. Natomiast w tym momencie mamy coś takiego. Ja wam puszczę tłumaczenie. I co to jest? Jest to bon podarunkowy do sklepu Planeta Dzieciństwa o wartości 3000 rubli dla dzieci, którzy stracili ojców na wojnie. 3000 rubli to jest w przeliczeniu, ja chyba sobie tu gdzieś to przeliczyłem, $33 niecałe. I co można sobie kupić? Ja znalazłem oczywiście ten sklep w internecie, Planeta Dzieciństwa, i popatrzyłem, co tak do 3000 rubli można zakupić. I oto najlepsza propozycja, którą znalazłem. Proszę bardzo. Jest to fotel w kształcie tygryska, w takim designie mocno komunistycznym. I tak, no ja pamiętam, wiesz, misie i takie, wiesz, zabawki z dzieciństwa, no to taka komuna, nie? Więc tak, to takie oto fajne rzeczy można sobie zakupić, jeżeli utracicie ojca na wojnie. Panie Wojciechu, dziękujemy za komentarz. Pozostanie po ojcu tylko fotel w kształcie tygrysa. I to wszystko. Ale słuchajcie, powiem ci tak, że ci Rosjanie naprawdę, w ogóle ta cała sytuacja, bo nie wiem, czy też czytałaś, jak to ma wyglądać, to jest jakiś w ogóle maksymalnie poziom zjebania. Skoro już nas ograniczyli, przecież nie będę hamował, tak, to jest jakiś, słuchajcie, maksymalny, bo tam ma być apel jakiś organizowany w tych domach kultury. Tak jest. Mają rozdawać tym dzieciom dyplomy jakieś i te bony. I normalnie trzeba będzie ładnie tak, ubrać dziecko, wiesz, tak, koszulę. I dostaje że dostaje, tak, nie wiem, może jeszcze jakieś cukierki dostają, nie wiem. I nawet jakby tam było, wiesz, żeby ich odznaczyli pośmiertnie, że wiesz, no twój tata jest bohaterem, tak, został tam bohaterem Rosji, zginął na froncie, coś tam, nie? Jakiś dyplom, nie? Tutaj wiesz, nic, nie, a tutaj jest dyplom, tak, i bon do sklepu. I jeszcze robi się taki spęd, tam 110 osób w tym Archanielsku. Wyobraźcie sobie tą imprezę, nie? Apel, 110 zapłakanych dzieci i wręczane te kwitki na $33 za utratę swojego rodzica. Znaczy ja wiem, że to jest idealne, takie typowe, tak, bo oni tak rozdawali
Ale bo to jest, wiesz, taka stara szkoła jeszcze carska. No nie wiem, czy kojarzysz, że oni dawali, jak ktoś zginął na froncie, no to dawali tam, nie wiem, na przykład 10 kilo mąki, Ale to powiedzmy takie 5 zdjęcia litrów widzieliśmy. oleju. Widzieliśmy Więc takie zdjęcia to jest też na teraz początku wojny. nowoczesna wersja. Tak. Tak. Bilety do cyrku i bony do sklepu z zabawkami. No, Naprawdę tak. rewelacja. No. Z cyrku więcej nie mamy, nie? Też nie chcemy się za bardzo chyba tym rozciągać, bo to jest aż takie irytujące. Ja bym poszedł w coś rozrywkowego tak już na bardzo, czyli Geopolo. Moje ulubione. Tak, możemy sobie... Ja tutaj się czuję, wiesz, ekspert w tej dziedzinie. Słuchaj, a moglibyśmy wydać książkę do Geopolo? No nie, pytanie jest, czy by ktoś kupił. Piszcie, jeżeli byście kupili na przykład Geopolo Rosji albo Geopolo Europy. Nie, wszystkiego, nie? Bo w sumie nic nas nie ogranicza. Nie ogranicza nas przestrzeń, czas, ani logika. Why not? Więc jeżeli ktoś by chciał zakupić, to piszcie. Tam Mateusz będzie doklejał być może tego centa do wybranych tych wersji premium. Możemy zrobić taką wersję ekonomiczną i wersję premium. Wersja biznes, od razu z osobistym trenerem na 0800 linii. Wiesz co, na razie jest jedna tylko osoba. Już nie wiem, czy... No to nie. Nie, no weźcie, no napiszcie, bo będzie nam smutno. A podejrzewamy, że nasze analizy będą nie gorsze niż wszystkie geopolityczne. Tak, ale piszą, że będą piracić nasze książki. Nie wiem, musimy jakoś się zabezpieczyć. Na ksero pewnie. Czujesz, jakby nasza książka była najlepiej piraconą książką w Polsce? To też by było jakieś takie... Nie, bym się dobrze czuł, tak. Tak. Najpopularniejsza, tak. A centa nie skserujesz, więc... No, wersji premium. Tak. To te ekonomiczne może byłyby. No. Tak, to byśmy mogli wypuścić ekonomiczną wersję w formie PDF-a darmowego, a na wersję premium za 1000 zł na przykład. Tu widzę, że już ktoś hurtowo chce wziąć udział. Okej, dobra. Dobra, panie ekspercie od Geopolo, co chcesz nam opowiedzieć? No ja o tym Erdoganie bym, wiesz co powiedział. To płyń. Powiem tak. Tylko żebym nie Erdogan, Tamaraj, Putin. Jak nie rozumiesz, to powiem jeszcze inaczej. Erdogan, tam, bum bum, Putin. No i ja czekam, aż mnie zabawisz, bo na razie to jesteś mało zabawny, więc czekam. Myślałem, że to się rozwinie. No powiedziałem w obcym języku. No i myślałem, tak, bam bam Putin zrozumiałem, no ale wiesz, myślałem, że rozwiniesz myśl. To, że bam bam Putin, to chyba wszyscy wiedzą. Bum bum. No bum bum, a co powiedziałem? No bam powiedziałem. Weź, nie znasz tych języków obcych i chcesz tutaj w naszym kąciku uczestniczyć, no. No bo ja jestem musimy to przemyśleć. Ja jestem Geopolo Light. Geopolo bez... No bo chciałem tutaj, że jestem, wiesz, w Geopolo, znam języki. Właśnie. Pytanie do słuchaczy. W jakim języku powiedziałem? Jak ktoś zgadnie, to dostanie od nas, no wiadomą nagrodę, czyli tą książkę premium. Geopolo. Która będzie ciekawe, czy ktoś znajdzie. Tak obecna Będą jak teraz nasze intro dzisiaj. Mogę jeszcze raz powtórzyć. Erdogan, Tamaraj, Putin. Albo bum bum Putin. To taka bardziej... Ja myślę, że Paweł, jako że był w Tajlandii, to po i zgadli. Tajski, tak jest, tajski. Bo się wygadałem kiedyś, że mieszkałem tam. No tak. To jest jeden z języków, który znam. Co prawda, jak kiedyś powiedziałem, że nowe konie przyjechały do naszej bazy, to się wszyscy bardzo zdziwili, tak? A chodziło mi o to, że nowi ludzie przyjechali. Ale tak, znowu płyniesz. Trudny język. Odpływasz tematem, skup się. Tak, odpływam. Słuchajcie, no wygląda na to, że jeżeli chodzi o Putina, to wszyscy obstawiali, że po tym przywrocie tego Prigozina,
Niezależnie, czy on był improwizowany, czy nie, no bo tu różne jakieś teorie dziwne chodzą, moim zdaniem nie. Natomiast wszystkim się wydawało, a już ktoś to przetłumaczył. A dzisiaj jest ograniczony, to mogę, mogę wyświetlić. No słuchajcie, wszystkim się wydawało, że ten Putin, jeżeli chodzi o jego pozycję, no to ta pozycja mocno osłabła. I moim zdaniem, tak to jest postrzegane na Zachodzie. Moim zdaniem, że jego pozycja w Rosji nie osłabła, natomiast na Zachodzie, czy ona osłabła i wszyscy tak myśleli? Wszyscy mieli rację, no osłabła. Widzimy, że Przepraszam bardzo, byli ludzie, którzy twierdzili, że to absolutnie było ustawione i nic to nie zmienia i Putin dalej trzyma się mocno. Byli tacy ludzie. No, tak, ale wiesz co, ale tutaj ten gościu z tego bazaru, ten tureckiego, ma chyba inne zdanie na ten temat. No i wydaje się, że przestaje się powoli liczyć ze zdaniem Putina, no i w sumie ma strasznie mocne karty, no bo za miesiąc chyba, dobrze pamiętam, Putin ma być w Turcji? Tak, a w tym momencie strzelił mu hat-tricka, nie? No, strzelił mu takiego hat-tricka i to było, wiesz co, chyba najbardziej było bolesne, jak się czytało rosyjską prasę, a szczególnie Telegram, tam to była jakaś wściekłość, no ci z Azowa, tak? No bo wiesz, oni tam cały czas budowali, że to są naziści i w ogóle tak naprawdę walczą przeciwko nazistom, pokazywali te tatuaże i tak dalej i tu oni są uwalniani, wracają jako bohaterowie na Ukrainę, a potem występuje Erdogan, mówi, że Ukraina do NATO, a wcześniej ta Turcja to był ten przyjaciel. W wielu na przykład rosyjskich mediach było właśnie, że Turcja jest w tym froncie przedstawiana jako we froncie Iran, Turcja, Chiny, tak? To byli tacy przyjaciele Rosji. No i teraz jak to odkręcić? Tak nie za bardzo można, nie? Trudne. No. Tak. Zobaczymy co za miesiąc, bo też będzie ciekawe. Za Ale miesiąc, czekaj, co nie, Putin będzie... czekaj. No. Bo ja myślę, że jest jedna osoba na polskim Twitterze, która ma na to odpowiedź. Jak? No. No podaj mi nazwisko. Ten pan w kapeluszu. Białym. Ten pan w kapeluszu. Tak. A on ma na wszystko odpowiedź. Tak, no dlatego ja mówię, bo on jest wybitnym geopolo. Tak. I jeszcze jeden doktor też jest z geopolo. Nawet kilku doktorów jest z geopolo, większych niż my. No. Więc no. Tak. Więc... No słuchajcie, no załatwił tego Putina, no można powiedzieć bez mydła. No i w sumie teraz Putin będzie musiał no nie wiem, no pojechać do tej Turcji, prosić jeszcze o ten, no tam błagać o ten hub, bo to co mówiłem ostatnio u kapitana, szykuje się, że od przyszłego roku południowa nitka jest zagrożona drużby, dlatego że Ukraińcy nie chcą przedłużyć umowy. Ale musisz powiedzieć, może nie wszyscy wiedzą, gdzie ta Tak, to może powiem. Tam mamy taką umowę na tranzyt gazu. No i ostatnio OMV się chwalił, że oni podpisali i przedłużyli z Rosjanami umowę długoletnią na dostarczanie gazu. OMV to jest austriacka spółka taka gazowa, petrochemiczna i tak dalej. Taka duża europejska. Natomiast zapomnieli o jednej rzeczy, że żeby ten gaz dostarczyć, no to ten gaz musi gazociągami zostać wysłany. A te gazociągi lecą przez Ukrainę. No i tutaj rosyjskie media są wściekłe obecnie. Dlaczego? Dlatego, że Ukraińcy są bliscy wygrania po arbitrażu 5 miliardów za utracone dobra na Krymie, a dodatkowo grożą, że od przyszłego roku nie podpiszą nowej umowy na tranzyt. No i oczywiście co rosyjskie media piszą, że Ukraina pozbawia się finansowania, tak, że będzie ten gazociąg będzie złomem, tak, no zapominając, że ten gazociąg służy przecież do wysyłania nie ukraińskiego, tylko głównie rosyjskiego gazu. I tak naprawdę to Rosjanie na tym najwięcej stracą. Natomiast no, trudno sobie też wyobrazić Zeleńskiego, który powiedzmy, nie wiem, w listopadzie podpisuje umowę, znaczy nie on, ale Naftogaz,
tak, podpisuje umowę i teraz przecież te media ukraińskie by zjadły Zeleńskiego, Naftogaz i tam w ogóle i wszystkich, tak, no to jest trudne do wyobrażenia, ale oczywiście w polityce nigdy się nie mówi, że niemożliwe, tak. Tak. Słuchajcie, no dwóch nowych członków mamy, tych wspierających, a więc tutaj Witamy. ktoś nie po polsku napisał, to ty znasz te języki, to możesz przeczytać, tak? Rosik Studios. Tak. No w każdym bądź razie tak, Rosjanie są obecnie, słuchajcie, wściekli na Turcję, bo tam jest jedyny, być może w przyszłym roku będzie jedyny gazociąg, który będzie łączył Rosję z Europą. Czyli no tak w przyszłości, jeżeli coś by chcieli robić jakieś deale, no to trzeba prosić tego Erdogana, który Azowców wydał Ukrainie, buduje fabrykę dronów na Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Akceptuje No i teraz Szwecję w NATO. tak, no i to wiesz, nie? No Szwecja, wiesz, mówię ci, ten ale też, wiesz, że Turcja, bo to teraz jest taki nacisk, oni myśleli, że Turcja, wiesz, będzie rzucała te kłody, będzie, wiesz, dobrym przyjacielem, a tu, wiesz. No tak, teraz Turcja, wiesz, oni są na tyle silni teraz, że Turcja ma, znaczy nadal ta umowa zbożowa ma być już bez Rosji. Tak. Koniec Ja końców. słyszałem, że marynarka turecka, tak? Ma chronić bez względu na wszystko. Tak, no bo teraz wyobraź sobie, no Turcy będą chronić, no Rosjanie się nie poważą, no bo jeżeli się poważą, to mogą zapomnieć o następnym gazociągu i w ogóle o wielu innych rzeczach, tak, a więc no muszą, nie wiem, no przełknąć to i przełykać. Import równoległy. Jeszcze import równoległy, który jeżeli Turcja by wstrzymała, to... Główny szlak, no. Tak. Znaczy główny, jeden ze szlaków, on i tak jest ograniczony. Tak, no ale mimo wszystko, nie? Więc no, Erdogan rozegrał to. Tak, no bez mydła, tak. Tak. Zrobił duże bum bum panu Putinowi. No, a co powiesz o Macronie i jego pomyśle? A następny, tak. Mamy następny taki Geopolo. Tak. Bo słyszeliście, że zamieszki we Francji były. One wiadomo, że były spowodowane tym, że młodzi ludzie grają w gry brutalne. Tak. To jest udowodnione. No i w związku z tym... Znaczy, Macron twierdzi, że to jest udowodnione i że to akurat ci, którzy się to grali. Tak, najpierw grali, ćwiczyli, a potem wyszli na ulicę i też ćwiczyli, nie? Może po to, żeby lepiej grać, nie wiem. W każdym bądź razie, możliwe, nie? No jednak jak wiesz, w realnym świecie przećwiczysz, to być może potem na konsoli lepiej to później ćwiczy. na tym, tak. Tak, spalisz dwa samochody. Tak, miałem kolegę, który świetnie grał w piłkę, no i później jak grał w FIFA, to też dobrze grał. Też tak, no to może tu też jest taka, że na przykład... Że jak spalisz samochód albo uderzysz kogoś baseballem, to później w grze to już jest tylko odtworzenie ruchu, nie? To już jest... Tak, myślę, że jest to możliwe. No w każdym bądź razie tutaj było dużo oskarżeń Rosji, tak, że wspierała również te gry w świecie realnym. No i mamy tutaj teraz odpowiedź Putina, który też zaczął wspierać, ale Ukrainę. Macrona. I tam... Putin nie wspierał Ukrainy. Co? Jezus, Macrona, co ja powiedziałem dzisiaj? Ale to by był news we wszystkich, wiesz, portalach jedynka. Putin zaczął na ekonomii Rosji powiedzieli, że... Nie, przejęzyczyłem się. Czasami mi się zdarza, tak? No więc słuchajcie, no Macron zaczął wspierać Ukrainę, wysyłając im rakiety, czy tam pociski dalekiego zasięgu. Zobaczymy ile, bo nie chcę się przyznać. No i zgadnij, co Rosja odpowiedziała, bo już mamy stanowisko Rosji. Że będą pewnie źli i odpowiedzą podobnie. Nie, znaczy blisko jesteś. Że podejmą kolejne radykalne kroki. Odwetowe w związku z tym. Powiedz mi, co mogą zrobić. No. Jesteś wybitnym geopolonistą. Że co? No co mogą zrobić? Co mogą zrobić? No to co ostatnio zrobili, jak Anglicy dali, to samo myślę, że zrobią.
Czyli zaplują klawiaturę i pójdą pić. Tak, nie, no i znaczy wiesz co, nie, no powiedzą, że ta broń nuklearna, żeby pamiętać, że oni posiadają i że jest teraz na Białorusi. Tak. I że to jest tak. I myślę, że być może znowu już na przykład na jedynce u Sołowiowa na przykład albo u kogoś innego będą straszyć. Na przykład teraz, wiesz, bo na Paryż nie chcieli nigdy napadać, nigdy nie chcieli bombardować Paryża. Był Londyn, Warszawa, pamiętam Berlin nawet. Waszyngton, tak, ja pamiętam, że mówił Waszyngton. Ale Paryża nie było. No i właśnie, i teraz w tej wyliczance się pewnie Paryż pojawi, nie? A ja wiem dlaczego. Bo każda z tych kobiet od oligarchów pewnie ma w planach zobaczenie wieży Eiffla. Wieży Eiffla. Tak, tak. Tak. I można było, wiesz, zniszczyć Berlin, zniszczyć Londyn, ale wieża Eiffla. No, tam Louvre, no wiadomo, tak. No, ale one tam do Louvru raczej wieża Eiffla i tam i na zakupy. No dobrze, ale słuchaj, no tak się zastanawiam, tak, no bo oni tak będą, wiesz, nie wiem, czy zauważyłeś jedną rzecz, taką przemianę pewną. Ona jest powolna, bo widzimy przemianę wśród polityków i nastawienia. Pamiętasz, kto wykonał najwięcej telefonów do Putina? Tak. Macron i Scholz. No tutaj oni są, no można się kłócić. Tak, oni mieli jeden abonament telefoniczny. No i w każdym bądź razie, no Scholz jeszcze, że tak powiem, szolcuje, natomiast no Macron, zobacz, tak im dłużej ta wojna trwa, najpierw tam nawijał tym swoim firmom, że to potrwa 3 miesiące, żeby się nie wycofywać, że on to załatwi, zadzwoni do Putina, no i zadzwonił, nie załatwił. No i teraz wysyła, wiesz, wyobraź sobie, powiedzmy, wojna się zaczynała, to tam nie chcieli hełmów Niemcy wysyłać, Francuzi nic nie chcieli wysyłać i tak dalej. Tak, ja pamiętam, że nasz premier pojechał specjalnie, żeby chociaż hełmy wysłali Niemcy. A teraz zobacz, jaka zmiana. Tam Niemcy tam z oporami coś wysyłają, a Francuzi, no. Amerykanie nie chcą, zobacz, tych wysłać, a Francuzi, okej. Będziemy jak Anglicy. Skoro Anglicy mogli, to my też. A Niemcy coś chcą, jakąś fabrykę w Ukrainie budować, pancerną, coś tam. Znaczy wiesz co, ogólnie ma być jeszcze jutro zapowiedziany jakiś pakiet znowu Scholza dla Ukrainy. Zobaczymy, co tam będzie. Pewnie będzie w przyszłym roku dostarczony, ale... Właśnie nie śledzę tego ze względu na brak czasu, ale ty może śledziłeś, ile z rzeczy, które zapowiedział Scholz, pojechało, bo coś jechało, ale to już się tak wyrównuje? Zapowiedź, wysyłka? Nie, jeszcze nie. Jeszcze jest więcej zapowiedzianych. Jedna wysyłka. Tak. No to jest taki 2 kroki do przodu, 1 do tyłu, tak żeby potem powiedzieć, że tak, no ja chciałem, ale oni mnie zmusili, ale... Zgubiliśmy gdzieś etykietę transportową. No, coś tam. No, w każdym razie zostanie na pewno coś obiecane, a czy dostarczone, no to zobaczymy, nie? 2 razy obiecać, to tak jak wiesz, raz dostarczyć. Tak jak dać, nie? No. Nikt tyle ci nie obieca, co Scholz, tak? No, tak. Swoją drogą. Tak. A coś tutaj piszecie, pan Jacek pisze, Macron coraz bardziej się irytuje, zaczynają już mu puszczać zwieracze, ojej, i zaraz Leclerca pośle. A, że czołgi znaczy, tak? Lub ciasteczka. No nie wiem, jeszcze nie wysłał. Chyba, że chodzi o to, że właśnie, że są takie Leclerki, to są chyba takie ciastka, nie? To ty lubisz słodycze. Tak, no Leclerki to są ciasta. Ciastka. No właśnie, dobrze mówiłem. Ciastka, no. Tak. A ja zgubiłem wątek, bo chciałem coś jeszcze powiedzieć, ale wrzuciłeś mi tekst. Może chciałeś coś o Scholzu powiedzieć, bo tutaj ludzie piszą. Nie chciałem. W sensie nie mamy czasu na zajmowanie się Niemcami, Francją. O, eklerki. Właśnie, wiedziałem, że coś skiepściłeś. Nie Leclerki, eklerki. Dobrze, ale to może, wiesz, jak są duże, to jest L, jak large na koszulkach. Już się nie kompromituj dalej, już starczy. Wszyscy piszą. Tutaj jakiś pani napisała, pani Ewa, dziękujemy pani Ewo i nie wiem, czy pani, bo tutaj jest jakiś taki dziwny
dziwny ten pseudonim. Wszyscy piszą, że eklerki. No, jak zwał, jak zwał. Tak A w jest. każdym bądź razie, być może pójdą czołgi, tak, być może pójdą jakieś następne rzeczy. No, zobaczymy. Tak. Ale Tutaj to ludzie już... piszą, że jest 1400 osób na live'ie. Tak, i Ciekawe. zakończymy go w tym momencie. Tak. 1409. No właśnie, musimy coś już godzinę nawijamy, a więc Tak. obiecaliśmy, że będą krótsze live'y. Tak, i a propos Andromedy, bo piszecie o tym wideo, myśmy mieli okazję go zobaczyć dopiero dzisiaj po południu, a mieliśmy trochę Ja już oglądałem. materiału przygotowane. Ja też, ja sobie wypisałem te punkty, które opowiedział tamten pan. I jest to fajne, ciekawe, żeby można było to skomentować, ale to może zrobimy odcinek specjalny z tego, żeby nie przedłużać. No na pewno chcę już spać, iść albo jeść, albo nie wiem, coś jeszcze innego robić. Tak jest. Okej. No to widzisz, tu piszą, że Andromeda ma ciekawszy kanał niż my, a więc... Ale bo ma bardzo ciekawy, my bardzo lubimy Ja też Andromedę tak uważam. i szanujemy jej pracę. Nie, tak, ogólnie tak, uważam, że robi super robotę i takiego kanału brakowało, a my jesteśmy jakimiś nieudacznikami, tak, w porównaniu tutaj. Paweł ma jakąś depresję. Nie, ogólnie tak już teraz poważnie. Uważamy, że jest tą pracę, którą wykonuje, jest super. Tak. Uważamy, że tą pracę, którą my wykonujemy, też jest super. I to chyba jest jeden, tak mogę już szczerze powiedzieć, jeden z kanałów, który oglądam regularnie. Chyba wszystkie odcinki oglądałem, bo czasami jest coś, co ja na przykład przeoczę, są wypowiedzi. Też jest fajnie na przykład słuchać te same wypowiedzi, które się czytało, tak, albo się słuchało po rosyjsku, ona robi tłumaczenie, czasami na przykład mogłem coś źle zrozumieć, nie? I nagle odkrywam, że to przecież o coś innego chodziło. Tak. Więc tak, tu piszą, że mam kryzys. Tak, w wieku starszego. Nie prawda, tak, starszego. Tak, nie średniego, tak, żeby była jasność. Tak, więc nagramy i zrobimy to może nawet jutro, jak starczy nam czasu, i wypuścimy taki bonus właśnie z odpowiedziami na tezy tamtego pana, bo dobrze. Myślę, że fajnie będzie. No to w tym momencie się żegnamy. Dzięki serdecznie. Miłej nocy, trzymajcie się Państwo. Cześć. Dziękujemy, hej.